Od jakiegoś czasu Rise of Kingdoms zaczęło organizować spotkania takie w prawdziwym życiu, prawdziwych ludzi dla graczy Rise of Kingdoms. A co byście powiedzieli, gdybym wam zaproponował takie spotkanie w Polsce? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Snow z tej strony. No i dzisiejszy odcinek trochę inny znowu. Dzisiaj zahaczę o to, o czym już mówiliśmy przy okazji spotkania królów. Było takie u mnie, drugie się odbyło i tam jest odnośnik. Odnośnie właśnie spotkania takiego w prawdziwym życiu graczy Rise of Kingdoms. A mówię o tym nie bez kozery, ponieważ zostałem teraz już oficjalnie tym hostem tego wydarzenia, można tak powiedzieć chyba. Bonfire Gathering, tak to się nazywa, czyli jakby spotkanie przy ognisku organizowane przez Rise of Kingdoms. No i teraz tak pokrótce powiem, na czym to polega. Rise of Kingdoms chce oczywiście budować community. Oni czują, że to jest naprawdę ważna część tej gry. No i oczywiście my tutaj sobie też budujemy nasze community. Mamy jakieś tam community w sojuszach, w królestwach, na Discordach. Bardzo dużo osób gdzieś tam poznajemy, z wieloma osobami rozmawiamy. Ale co ciekawe, oczywiście są to takie typowe znajomości internetowe, w sensie takim, że często nie wiemy, jak te osoby się naprawdę nazywają, nie mamy pojęcia, jak wyglądają. I żeby te relacje były jeszcze mocniejsze, no to organizują właśnie takie spotkania. Pamiętam, kiedy takie spotkania się odbywają, to na przykład Cheesebull, który często w nich uczestniczy, bardzo mówi o tym, że one są bardzo ważne, bo one rzeczywiście bardzo dużo dają, i dzięki nim czuje się jakby bardziej tą społeczność. No i ja już od jakiegoś czasu myślałem o takim spotkaniu właśnie, żeby coś choćby tak naprawdę na totalnym luzie zorganizować gdzieś w Polsce, po prostu rzucić temat i na zasadzie kto przyjdzie, ten przyjdzie. To się nigdy nie dokonało. No ale kiedy Rise of Kingdoms samo z siebie stwierdziło, że oni są w stanie wesprzeć taką akcję, gdyby taka akcja była, to już byłem tą akcją zainteresowany. No i właśnie coś takiego się pojawiło. To wydarzenie, o którym mówię, daje możliwości tego, żeby trochę tak jakby nadać prestiż temu spotkaniu. W sensie, że to już nie jest kwestia taka, że ja na przykład powiem, a wiecie co, spotykamy się tam tego i tego dnia, tu i tu. Kto chce, niech przyjdzie, albo nie wiem, można by zrobić oczywiście jakieś zapisy, jakąś rezerwację, żeby później nie było, że wiecie, przychodzimy do miejsca, w którym spotykamy się w jakimś miejscu i się okazuje, że nie ma gdzie usiąść, bo jest nas na przykład za dużo i tak dalej, i tak dalej. Więc jest taka możliwość i teraz szczerze jest ona dużo bardziej jakby możliwa, w sensie możliwość jest możliwa. W sensie, że jest ona bardzo prawdopodobna, że coś takiego się stanie, no i tutaj już jest to na tyle poważne, że muszę z wami porozmawiać na ten temat. Więc tutaj wasza interakcja gdzieś tam może na Discordzie Rock Polska, gdzie tutaj też dołączę link do tego Discordu. Dawno tego nie było, więc teraz dołączam, bo to będzie naprawdę bardzo ważne, bo myślę, że trzeba będzie zrobić jakąś też serię ankiet, jakichś zapisów, czegokolwiek, coś, czego z mojej strony będę musiał dopilnować. Więc na czym to polega i jak ja się do tego dostałem? E, Może tak naprawdę każdy coś takiego zorganizować. To nie chodzi o to, że ja akurat mam kanał na YouTube. Oni tam pilnują trochę tego, żeby ktoś był w tych pozycjach R4, R5, ale akurat na moim królestwie, wiecie, to ma naprawdę marginalne znaczenie na tak małym królestwie, jakim teraz jest 7.1. Ale wydaje mi się, że tutaj ten mój kanał trochę mi pomógł. Dzięki temu zostałem jakby dołączony do tego projektu. Projekt polega na tym, że Lilith, czy Rise of Kingdoms, może powiedzmy bardziej w ten sposób, pomaga organizować takie wydarzenie. Pomaga poprzez taki jakby merchandise, czyli dają nam różne rzeczy. I tam dostałem jakieś opcje, które mamy, że na przykład dostaniemy jakieś naklejki, jakieś plakaty, jakieś takie, wiecie, rozwijane plakaty i tak dalej. Nawet powiedzieli, że jeśli chcemy, to możemy sobie wybrać, którzy to będą dowódcy, czyli na przykład, czy chcecie kartonowego Minamoto, czy może byście woleli kartonową Jadwigę i tak dalej. Swoją drogą to będzie śmieszne, jak ja to wszystko będę, nie wiem, przewoził i tak dalej. Oni tak czy inaczej mówią, że w razie czego to po prostu takie rzeczy nam wyślą. Tam była też jakaś mowa o ekipie filmowej, ale myślę, że tutaj to nie jest kwestia tego, że będzie to bardziej kwestia, żebyśmy sami po prostu sobie coś nagrali, zrobili kilka zdjęć, że to wydarzenie w ogóle oczywiście miało miejsce, żeby to nie było tak, że tutaj są jakieś wałki. Myślę, że sam pomysł spotkania jest bardzo fajny i tutaj właśnie będzie dużo pytań.
na zasadzie takiej, gdzie to zrobić, tak? Czy to musi być jakieś, ja się sam muszę zastanowić na tym bardzo grubo, czy to najlepiej dla mnie by było, żeby to było miejsce blisko mnie, gdzie ja, wiecie, jadę, wszystko jestem w stanie wyorganizować po prostu przez rozmowę, a nie tylko przez rozmowę telefoniczną. Fajnie by było dla mnie, gdyby to było miejsce, które ja chociaż troszeczkę znam, co też będzie problemem, bo ja jestem z południowej Polski, a przecież wiele osób będzie gdzieś tam z północy i tak dalej. Będzie też oczywiście kwestia tego, kiedy w ogóle coś takiego zorganizować. No, dla mnie naturalne jest to, że musiałby to być jakiś weekend. Wydaje mi się, że najlepiej sobota, jak i tak dalej. No i ja oczywiście sobie zdaję absolutnie sprawę z tego, że tutaj, jeżeli wiecie, tak jak to się mówi, gdzie dwie osoby, tam trzy różne zdania, że każdy będzie miał jakiś inny pomysł na to, gdzie to zorganizować. Bo jeden powie, że super będzie nad morzem, bo przecież świetna atmosfera, drugi powie, że super by było na południu, bo tam mamy dużo graczy, no ja też jestem z południa. Ktoś inny powie, że najlepiej w centralnej Polsce, no bo przecież w centralnej Polsce będzie najlepszy dojazd do wszystkich, czyli na przykład do Warszawy, tak? No bo tam ta jednak komunikacja z wszystkimi, powiedzmy, miejscami w Polsce jest dosyć dobra. No i tak samo będzie pewnie z tym, jak to zorganizować. To znaczy tutaj, jeśli chodzi o jakieś takie zjazdy na kilka dni, to myślę, że to będzie niemożliwe, ponieważ jak popatrzę sobie na ten formularz, to jest tam bardziej na zasadzie tego, że spotykamy się w jakimś miejscu. Czy to będzie jakaś kawiarnia, czy to będzie restauracja, czy to będzie jakiś bar, cokolwiek, to raczej trzeba to zorganizować w ten sposób, bo co ciekawe, do pewnego stopnia jeszcze tutaj muszę dopytać i czekam na odpowiedź, e, to też może być objęte zwrotem kosztów. Ja nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę, co to jest, jeżeli u nas się zbierze większa grupa osób i się im powie, że wiecie, że wszystko do jedzenia i do picia jest za darmo. Myślę, że to też będzie w jakiś tam sposób ograniczone, ale ogólnie fajne jest to, że Rise of Kingdoms naprawdę pomaga, tak? Że przynajmniej zakładają to, że jest taka szansa. Tylko właśnie tutaj ja naprawdę na początku, jak myślałem sobie o tym wydarzeniu, to myślałem, że będzie to bardziej na zasadzie takiej, że wiecie, spotykamy się w jakimś miejscu, dostajemy właśnie te fajne rzeczy z Rise of Kingdoms, wiecie, że możemy sobie tam porozstawiać te plakaty, że będzie można coś tam porozdawać. Ja miałem nadzieję, że na przykład dostaniemy jakieś, nie wiem, coś, co mógłbym rozdać każdemu, nie? Że każdy dostanie koszulkę albo każdy dostanie kubek i tak dalej. Wydaje mi się, że to by było fajniejsze niż nie wiem, porozstawianie plakatów, ale wiadomo, że dla nich to będzie ważniejsze te plakaty, żeby wiecie, później na zdjęciach fajnie wyglądało. Jak każdy dostanie koszulkę, to dla nich to nie jest aż takie ważne. Tak czy inaczej, myślę, że tutaj ja spróbuję przynajmniej napisać, czy coś takiego moglibyśmy też uzyskać, bo wydaje mi się, że to by było bardzo fajne. Z tym, że tutaj, jeśli chodzi o te finansowanie, no to tego się trochę boję, tak? Ja bym wolał szczerze, żebyśmy się gdzieś spotykali i po prostu, wiecie, na zasadzie trochę bardziej tak jakby każdy płaci za siebie i dajemy sobie radę, że wiecie, ja nie muszę od nikogo jakoś specjalnie zbierać żadnych pieniędzy, i tak dalej, że ja nie jestem jakby takim hubem, który to wszystko organizuje. Tutaj to, co oni mi zaproponowali, to tak naprawdę, żebym, wiecie, tak to przynajmniej brzmi, z tego co wyczytałem, jeszcze tutaj będę próbował się kontaktować, że na zasadzie, wiecie, robię imprezę na, nie wiem, powiedzmy, że to będzie 50 osób w jakiejś restauracji, no i każdy je, kupuje, czy tam, nie wiem, do jakiegoś stopnia wszystko jest gdzieś tam opłacone, gdzie ludzie powinni o tym wiedzieć, przynajmniej tak to rozczytałem, i później dostaję rachunek z tej restauracji, który ja muszę zapłacić w całości, i później Rise of Kingdoms mi zwróci te środki. Tylko wiecie, no dla mnie to jest szczerze powiedziawszy taki stąpanie po cienkim lodzie, że wiecie, że ja tu nagle organizuję imprezę dla 50 osób, każdy po prostu bierze co chce. Niech to będzie, że na przykład to będzie, wiecie, gdzieś w centrum Warszawy, gdzie oczywiście ceny będą dosyć duże. Nie wiem, jaki to jest w ogóle, jakiego to jest rzędu rachunek, ale myślę, że każdy sobie jest w stanie mniej więcej wyobrazić. I później ten rachunek muszę wysłać firmie, która jest w Chinach i oni mi wyślą ewentualnie pieniądze. To znaczy myślę, że oni tutaj naprawdę staraliby się być uczciwi, tak, żeby nie zrobić mnie w takie bambuko. No ale gdyby tak było, to co, jak ja później będę dochodził tego? Więc pod tym względem jest to trochę przerażające i na pewno będę się starał, żeby jakoś to inaczej rozegrać. Dla mnie najłatwiej by było tak, że wiecie, umawiam się z jakimś miejscem,
na pewne rzeczy, czyli umawiam się na jakiś poczęstunek, umawiam się na coś tam. Tak często jak na przykład kojarzycie, nie wiem, jeżeli organizowaliście kiedykolwiek, nie wiem, wesele albo coś w tym stylu, to się umawiamy na stolik, tak, płacę i tyle, i tyle. I wtedy ta restauracja jest w stanie mi wystawić rachunek, zanim ta impreza się jeszcze odbędzie. No i wtedy to by było idealnie, bo jak oni mi wystawią rachunek, to ja jestem w stanie wysłać go tam do Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms przesyła mi pieniądze, ja przesyłam te pieniądze do restauracji, albo najlepiej było w ogóle, żeby Rise of Kingdoms przesłało bezpośrednio do tej restauracji te pieniądze, ja w ogóle nie muszę tego dotykać. I i mamy po prostu zajęte. Jest 50 osób, robię listę, bo tam też ta lista będzie musiała być oczywiście listą imienną, to będzie wydarzenie dla osób dorosłych. Trzeba będzie tam podać swoje dane, trzeba będzie podać też swoje dane z Rise of Kingdoms, co będzie ciekawe, więc tutaj to myślę, że akurat nie będzie problemu i tak to mniej więcej wygląda. Także trochę nie chcę, żeby też za dużo było takich rzeczy technicznych, tak, ale chciałbym, żebyście trochę też czuli, że dla mnie nie jest to też takie łatwe, tak, że ja bardzo chcę, żeby takie wydarzenie się odbyło. Nie chcę zarabiać na tym wydarzeniu absolutnie. Ja w ogóle chętnie bym coś takiego czy tam zorganizował, czy na to wydarzenie przyszedł po prostu tak spotkanie dla spotkania. Ale im większe będzie to spotkanie, tym bardziej ono będzie gdzieś tam psychicznie dla mnie obciążające. Więc tutaj też bym chciał, żebyście zdawali sobie z tego sprawę, tak, że dla mnie na przykład organizowanie, niektórzy tam mówią, że no może być nas nawet 150 osób i możemy jechać gdzieś tam na cały weekend. To dla mnie to by był naprawdę taki bagaż emocjonalny, jeśli chodzi o organizację tego wszystkiego, chyba jednak troszeczkę za duży. Więc myślę, że może w przyszłości będą jakieś takie zjazdy dłuższe, ale na początek chciałbym zrobić coś takiego, żeby po prostu się gdzieś spotkać, ewentualnie, wiecie, wybrać jakieś miejsce jedno, w którym się spotykamy na jakieś, nie wiem, pół dnia, a później wybrać miejsce drugie jako takie miejsce noclegowe, które gdzieś tam też można zarezerwować, ewentualnie, że tam też jesteśmy, ale na już takiej zasadzie zupełnie wolnej, że możesz tam przyjść, ale nie musisz, a drugiego dnia może jeszcze gdzieś tam pójdziemy, ale już na takim zupełnie luzie, bez totalnie presji, kto chce, ten idzie, żeby coś takiego było, ale mówię, nie od początku do końca zorganizowane, bo dla mnie to jest trochę zbyt przerażające. Ogólnie sama idea tego, żeby się spotkać, jest oczywiście dla mnie super. Myślę, że to będzie dużo, dużo fajnie. Tak rzeczywiście, żeby można było z kimś pogadać, że o dobra, ty to jesteś ty i teraz kojarzę ciebie, jak to wyglądasz, tak? Że to nie jest tylko właśnie miniaturka, zamek czy coś w tym stylu, tylko że to są prawdziwe osoby. Ja jestem zawsze bardziej za takimi kontaktami, tym bardziej, że ja tych kontaktów, powiem wam, wiecie, internetowych, telefonowych i tak dalej, za bardzo nie lubię. Ja nie rozmawiam z ludźmi za długo, nigdy przez telefon. Sami wiecie, jak jest z kontaktem ze mną tutaj przez różne komunikatory, czy przez Discordy, czy przez grę i tak dalej. No, dla mnie często jest tego po prostu za dużo, tak? No, dodatkowo często po prostu, no, normalnie w świecie nie mam czasu, tak? No, ja mam też normalną pracę, rodzinę, wiele innych rzeczy, więc ja nie jestem w stanie siedzieć cały czas i nie lubię tego, tak, żeby siedzieć tak długo gdzieś tam na telefonie i cały czas z kimś konwersować. Ja nawet nie mam mediów społecznościowych tak naprawdę, bo to nie jest tylko to, że wiecie, że Snow Gaming jako kanał nie ma swojego Facebooka, tylko ja w ogóle prywatnie nie mam swojego Facebooka, nie mam swojego Instagrama, nie mam praktycznie żadnych social mediów swoich. Więc to dla mnie zdecydowanie lepiej, tak, bo ja dużo, dużo lepiej się gdzieś tam czuję i dogaduję po prostu personalnie, kiedy człowieka widzę, wtedy chętnie naprawdę porozmawiam. A jeśli chodzi o tą rozmowę właśnie taką gdzieś tam na komunikatorach i tak dalej, to ja rzadko z kimś rozmawiam bardzo dużo i jest to dla mnie trudne. Także myślę, że tutaj też byłby to plus i myślę, że to może być w ogóle bardzo fajne spotkanie. Także jestem ciekawy. Na pewno będę prosił, że jeżeli już będziemy się gdzieś tam zgłaszać, jeżeli będziemy się organizować, to prosiłbym, żeby to rzeczywiście robiły osoby, które myślą o tym na poważnie. Nie takie, że wiesz, a dobra, dla bejki zagłosuję gdzieś tam, albo zapiszę się tu, a później i tak finalnie nie przyjdę, no bo to będzie bez sensu. Ja też będę się starał, żeby była jakaś taka forma czegoś takiego, że wiecie, że to nie można się, że byle kto się zapisze, a jak nie przyjdzie, to nie ma z tego żadnych konsekwencji. Bo wiem z doświadczenia, że jeżeli tak zrobimy, no to będzie mnóstwo takich osób, które, a dobra, na 90% nie przyjdę, ale na 10% przyjdę, więc się zapiszę, bo co tam mi szkodzi, nie? I tak nic nie jestem w stanie na tym stracić. No, dla mnie to by było bez sensu, to jest zabieranie miejsca osobom, które
a może być tak, że te miejsca gdzieś tam będą ograniczone. Więc jeżeli naprawdę gdzieś tam się zapisujecie, myślicie i tak dalej, to chciałbym, żeby to były osoby, które poważnie na tym zależy, bo mi szczerze poważnie na tym zależy, tak? Ja myślę, że będę w stanie gdzieś tam sobie wykombinować jakiś czas w weekend, co też nie jest dla mnie łatwe, ale myślę, że coś takiego będzie możliwe, żeby właśnie to zorganizować, żeby te rzeczy przywieźć i tak dalej, zająć się tymi sprawami organizacyjnymi, no ale byłoby też bardzo fajnie, gdybyśmy to wzięli wszyscy na poważnie. No a myślę, że jak już będziemy na miejscu, jak już się spotkamy, to uważam, że to naprawdę będzie bardzo fajne spotkanie. Jestem przekonany o tym, że będzie naprawdę bardzo fajnie, więc pod tym względem też nie umiem się doczekać, żeby coś takiego było. No i zobaczymy. Całkiem możliwe, że wiecie, że to będzie pierwsza jakaś taka rzecz, gdzie stwierdzimy, kurczę, ale było fajnie, nie? Może coś takiego zrobimy częściej. Może nie zawsze to będzie w jednym miejscu, może to będzie, wiecie, że będzie grupa, która się spotyka gdzieś tam bardziej właśnie po północnej części Polski, gdzieś w centralnej Polsce, południowej Polsce. To też uważam, że to jest możliwe, bo nie każdy będzie miał zawsze możliwość, wiecie, jechania dużych dystansów, a przecież można też zrobić jakieś takie mniejsze komórki. W ogóle myślę, że całe to wydarzenie w Rise of Kingdoms to polecam, jeżeli chcielibyście coś takiego zorganizować, bo tam jest opcja zorganizowania też takich mniejszych grup i można napisać właśnie, zaaplikować i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Co do terminu, na razie terminu nie znam, na razie miejsca nie znam, na tym wszystkim się zastanawiamy. Na pewno muszę dać znać 4 tygodnie wcześniej co najmniej, gdzie to będzie, jak to będzie i tak dalej, więc tutaj nie spodziewajcie się, że to będzie w maju, no bo praktycznie już to jest nie do zrobienia w maju. Raczej będzie to data czerwcowa. Jaka to będzie data czerwcowa, to też zobaczymy. Mi osobiście by najbardziej gdzieś tam pasowało pod koniec czerwca. No i znowu z tymi datami to wiecie, to będzie to samo, co mówiłem wcześniej, tak? Jak będzie 10 osób, to każdemu będzie pasowała inna data, więc tutaj z datą podejrzewam, że w pewien sposób ja jednak będę musiał to narzucić, bo wiecie, no mi to musi pasować. To nie może być tak, że jest jakaś data, która mi nie pasuje, a ja jestem za to wszystko gdzieś tam jednak odpowiedzialny i organizuję. Więc datę bardzo prawdopodobnie narzucę, ale jeśli już chodzi na przykład właśnie o miejsce konkretnie, gdzie to zorganizujemy, to może być różnie. Okej, także nie chcę tutaj też za dużo mówić. Myślę, że z osobami, które są zainteresowane się dogadamy. Wiem, że to nie jest odcinek na zasadzie, wiecie, że tutaj jakieś poradniki. Nie ma tutaj za dużo wojny, której mógłbym wam pokazać, aczkolwiek w sumie dzieje się ciekawie na moim KVK cały czas, gdzie mówiłem wam o tej zdradzie, mogłem to w sumie puścić gdzieś bo co ciekawe, ogień tutaj zaczął, zobaczcie, pracować naprawdę bardzo mocno. Wyrzucili ziemię z Kingslandu. Nie wiem, jak to się stało, nie obserwowałem tego ostatnio, ale wyrzucili ich z Kingslandu i teraz widzę, że tutaj zobaczcie, dobijają wiatr teraz, chociaż tutaj jest jeszcze flaga, więc będzie się ten wiatr trzymał. Tutaj widzę, że już im pomagają z wody, więc chyba się nie uda tak wiatru raz, dwa wyrzucić stąd, ale sama opcja jest naprawdę bardzo ciekawa. Podejrzewam, że tą ziemię chyba też gdzieś tam uratują, ale dzieje się ciekawie, naprawdę jest to interesujące, że ogień się tutaj do końca nie poddał. Dobra, koniec tego off-topiku. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby w komentarzach napisać, co myślicie o tym spotkaniu, jak myślicie, gdzie najlepiej by było coś takiego zorganizować. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj będzie wiele różnych zdań, na pewno jakieś puszczę ankiety. Nie wiem, czy te ankiety właśnie puścimy na Rok Polska, czy te ankiety puszczę tutaj na YouTubie, a może tu i tu. I gdzieś tam będę patrzył, jak wyglądają te wyniki, co by wam najbardziej odpowiadało. Ja też jeszcze będę się tutaj dogadywał z Agus, jakie mamy możliwości, czy mamy jakiś, nie wiem, limit osób i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że sam pomysł tego spotkania jest naprawdę bardzo fajny. Okej, z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. No i miejmy nadzieję do prawdziwego zobaczenia. Cześć.